Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z nieco ułatwionym przepisem na absolutną klasykę. Tym razem na nasze stoły trafi kremowa karpatka w wersji bez pieczenia, w której za spód i górę posłuży nam groszek ptysiowy. Mniej stresu, a efekt równie pyszny. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione, nieco ułatwione wersje klasycznych polskich ciast. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od budyniu, który posłuży mi za bazę kremu. Do dużego rondelka przelewam około 500 ml mleka i dodaję do niego 100 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do rozpuszczenia cukru, a następnie podgrzewam przez kilka minut na średnim ogniu do chwili, kiedy płyn zacznie się lekko gotować. W międzyczasie zajmuję się resztą składników. Do pozostałych 250 ml mleka dodaję 3 duże żółtka, 60 g mąki pszennej, taką samą ilość skrobi ziemniaczanej i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub cukru z wanilią. W przypadku cukru dodajcie go razem ze zwykłym do podgrzewanego mleka. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do uzyskania jednolitego płynu. Z tak przygotowaną bazą wracam na kuchenkę. Jeśli mleko zaczęło już lekko bulgotać, zmniejszam grzanie pod rondelkiem na niskie i stale mieszając dodaję zawartość dzbanka do gorącego mleka. Po uzyskaniu jednolitego płynu zwiększam grzanie z powrotem na średnio niskie i gotuję przez kilka minut do uzyskania gęstego, gładkiego budyniu. W trakcie gotowania nie przerywajcie mieszania, bo masa łatwo przybiera do dna i nie jest trudno ją przypalić. Jeśli tak się stanie, całość nabierze gorzkiego smaku, a wtedy trzeba będzie przygotować budyń od nowa. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji zdejmuję rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do szerokiego, płaskiego naczynia. U mnie jest to naczynie żaroodporne, ale równie dobrze sprawdzi się szeroki talerz. Chodzi tylko o to, żeby rozłożyć budyń cienką warstwą, która szybciej wystygnie. Wierzch gotowego budyniu przykrywam folią spożywczą, która zapobiegnie utworzeniu się na nim nieprzyjemnego grubego kożucha i odstawiam całość do całkowitego wystudzenia. Kiedy budyń osiągnie temperaturę pokojową, zabieram się za przygotowanie kremu. Do dużej miski przekładam 200 g miękkiego masła i ucieram je przy pomocy miksera do uzyskania jasnej i puszystej masy. Masło i budyń muszą być w zbliżonej temperaturze, dlatego pamiętajcie o wyjęciu masła z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki, a następnie zaczynam dodawać wystudzony budyń. Robię to powoli, po jednej łyżce naraz i za każdym razem dokładnie ucieram zawartość naczynia przed dodaniem kolejnej porcji. Krem najlepiej byłoby przygotować w mikserze stacjonarnym, ale ręcznym też dacie radę. Musicie się tylko liczyć z tym, że chwilę to zajmie, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Od czasu do czasu warto kolejny raz oczyścić ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Da Wam to pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno i pozwoli ocenić, czy krem wyszedł gładki. Po dodaniu całego budyniu krem może wydawać się dosyć rzadki, ale spokojnie, po nocy w lodówce zestali się bez problemu. Gotowy krem budyniowy na chwilę odstawiam i zabieram się za składanie ciasta. Na dno blaszki o wymiarach 18 na 28 cm wrzucam kilka garści groszku ptysiowego, a następnie rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni formy. Spód blachy wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, możecie całą blachę wyłożyć papierem. Groszek rozłóżcie w taki sposób, żeby nie było pomiędzy nim prześwitów. Dzięki temu krem nie będzie się przyklejał do spodu blaszki.
Na tak przygotowany spód wykładam cały krem budyniowy i ostrożnie rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni groszku. Krem postarajcie się wykładać w taki sposób, żeby maksymalnie pokryć powierzchnię ciastek. Dzięki temu nie poprzestawiacie ich w trakcie wyrównywania, a krem nie będzie się kleił do spodu formy. Na wyrównaną górę kremu wykładam resztę groszku ptysiowego, a następnie rozprowadzam go w taki sposób, żeby jak najlepiej pokrył wierzch. Dzięki temu krem nie będzie wysychał. Na całe ciasto zużyłem jedno ważące 125 g opakowanie groszku. Tak przygotowana karpatka trafia do lodówki na całą noc do całkowitego zestalenia kremu. Następnego dnia pozostaje nam już tylko udekorować nasz deser. Możecie przygotować prostą polewę czekoladową, która sklei groszek na górze ciasta i zapobiegnie jego spadaniu, lub jeśli tak jak mi wam to nie przeszkadza, posypcie całość cukrem pudrem. I to tyle. Nasza karpatka bez pieczenia jest gotowa do podania. Przepyszny, gładki krem pieści podniebienie przyjemnym smakiem wanilii i zdecydowanie gra w deserze pierwsze skrzypce. Groszek ptysiowy jest fajnym zamiennikiem dla własnoręcznie przygotowanego ciasta parzonego, które potrafi narobić kłopotów, więc jeśli kogoś ten proces przeraża, proszę bardzo, to chyba najprostsze rozwiązanie tego problemu. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!